Witam wszystkich z miasta Epsom. Z racji swojego poczciwego wieku dostaliśmy bezpłatne karty na autobus. No i możemy się poruszać za darmo. I dziś wyruszam w pierwszą podróż darmową po naszej okolicy. Więc zapraszam na filmik. Więc ruszamy w darmową podróż. Dziś jedziemy do Kingston. Przy okazji pokażę wam trochę tego miasteczka, jak ono wygląda. Pochodzimy trochę, to jest takie miasteczko nad Tamizą. Także zobaczymy. Może coś mi się uda fajnego nagrać. No, przyjechał nasz autobus. Idziemy do autobusu. Karta zadziałała. Idziemy na górę. Będzie lepiej widać. Podziwiam kierowców angielskich jazdę po takich wąskich uliczkach, gdzie autobus zawadza gałęzie i ciężko się minąć z autem sprzeciwka. Samochodem osobowym jest ciężko jechać, a to dopiero takim autobusem. Przystanki są na żądanie, jeśli nie machniesz, to autobus się nie zatrzyma i pojedzie dalej. Także trzeba uważać. No i angielskie domki, wszystkie takie same. Kolejne miasteczko na trasie. No, tak wygląda mniej więcej Anglia z góry. To jest rondo na ulicy. No i po 40 minutach podróży dojechaliśmy do centrum Kingston. Tu jest końcówka. Wysiadamy. No i jesteśmy w mieście. O, a tu mamy łóżko od razu rozstawione. No pięknie się zaczyna. Nawet z kołdrą. Najbardziej znanym i takim rozpoznawalnym miejscem w Kingston jest taka instalacja przewróconych budek telefonicznych. Tam jest centrum miasta, cały deptak, downtown. A my pójdziemy najpierw do tych budek zobaczyć, które tam są, z tamtej strony. Idziemy zobaczyć. Niemalże na wszystkich widokówkach z Kingston te przezielone budki telefoniczne się ukazują. Pokażemy, jak to wygląda. Zdjęcie pamiątkowe i idziemy do centrum. To jest nowa atrakcja w Kingston. Rozstawione są w różnych miejscach szympansy
No i zapisałem dużą część życia szympansy spędzają na poszukiwaniu żywności. Mogą poświęcić dziennie nawet do 8 godzin w poszukiwaniu owoców. No i tak wygląda szympans z owocami. Także zabawa na dzisiejszy dzień to będzie poszukiwanie szympansów w Kingston. Zobaczymy, ile nam się uda ich znaleźć. A więc ruszamy w trasę, czyli tam, w centrum miasta. No okej, budki telefoniczne zaliczone. Idziemy teraz miasto zobaczyć, trochę pochodzimy. Pokażę wam, jak wygląda to miasto. Jedyną wadą bycia szympansem to jest podobieństwo do ludzi, do zwad. Często bywa to przyczyną walk między sobą, ale i między pobliskimi plemionami. No i tak walczą szympansy. W mieście ostatnio jak byłem, to tego nie było. Już drugie takie małpy spotkałem. No ale idziemy. Idziemy, może będzie więcej takich małpiszonów. A jest. Kingston to jest takie fajne miasteczko, jest bardzo dużo młodzieży, dużo jakichś ulicznych muzyków. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, pochodzić, pospacerować po tym mieście. No idziemy oczywiście w stronę Tamizy. Zejdziemy nad Tamizę. No i pokręcimy się tutaj. Tam jest ogromny mall. A może tam zajrzę na sekundę. O, widzę, że następne małpy jakieś są. Musimy obejrzeć tą małpę. A więc szympansy przez wyraz twarzy, gestykulacje mogą okazywać swoje niezadowolenie, miłość, no i inne stany emocjonalne. Widać, że tu ludzie mu piątkę przybijali, bo rączka aż mu się świeci. No i tak wygląda dzisiejszy Kingston. Idziemy jeszcze dalej poszukać, może coś znajdziemy, jakiegoś szympansa kolejnego. Bo muzyka to chyba dzisiaj mi się nie uda żadnego tutaj nagrać. Nic specjalnego się nie dzieje. No a herbem Kingston są 3 ryby. I tu jest właśnie taki herb miasta na samym środeczku. Ale idziemy dalej. Tu znowu jakiś kolejny muzyk, ale to chyba taki udawany na akordeonie gra. No, ale jego filmować nie będziemy. Chyba to fałszywy muzyk. No, a tam jest główny rynek w Kingston. Idziemy zobaczyć na rynek, co tam się dzieje. No i mamy kolejne małpy. Tytuł: Śmiech dzikiego szympansa. Szympansy są zdolne do empatii, a nawet potrafią się śmiać. No i właśnie wchodzimy na stary rynek w Kingston, ale tu jakieś stragany.
No i to jest, zdaje się, stary ratusz miasta. Nie wiem, czy tam można wejść, zaraz zobaczymy. Ławeczka, można sobie zdjęcia zrobić. A tu małpy nasze. No piękne są tutaj te kamieniczki w centrum rynku. Tam jest następna taka ładna, muszę wam przybliżyć. Pięknie zdobione, zadbane. No i tak wyglądają. A tu widzę kolejne małpy. Tutaj napisali, że szympansy przeżywają tak samo smutek po stracie swoich bliskich, tak jak i ludzie. I to jest właśnie taki zasmucony szympans. Ok, idziemy dalej szukać następnych. Tu kolejna jakaś rzeźba. Powstała w 2021 roku. Ciekawe co tu jest, ale chyba jakiś sklep tu zrobili w tym. No wiecie co? Myślałem, że to jakieś muzeum jest. No dobra, idziemy dalej szukać małp. Jak zgłodniejecie, można zjeść takiego pięknego, wielkiego burgera za 5 funciaków lub za 8 i tak one wyglądają. Naprawdę potężne. I takie całe zestawy. No ale na razie nie zgłodniałem, także idziemy dalej. A tu jest taka ładna ławeczka z takimi kwiatami. Można sobie ładną fotkę w kwiatkach zrobić. No i główny rynek. A tutaj mamy polski akcent, ale ta flaga już im się trochę odwróciła, mogliby ją wypiąć. No i tak wygląda centrum. Idziemy nad Tamizę. Zobaczymy co tu widać nad Tamizą. Jest przejście na jedną stronę, a tu mamy na tę stronę. No widać, że w restauracji ludzi pełno. Po rabianczu. Widać jeszcze flagi po koronacji króla. Łódka jest ubrana. No bardzo ładnie to wygląda. Wszędzie jakieś bramy z kwiatów porobione.
przy wejściach do restauracji. Ludzi pełno, siedzą, piją, blulki palą. No a tu mamy kolejną jakąś rzeźbę. Znowu małpy? Chyba tak. O, teraz małpka śpi. No pięknie się położyła do snu. Teraz zobaczymy, co tu o niej piszą. Szympansy śpią na drzewach i co noc budują nowe swoje gniazdo, przyciągając gałęzie z liśćmi, a małe szympansy do 2,5 roku śpią ze swoimi matkami w gnieździe. No, idziemy szukać kolejnych szympansów. No, taką ładną atrakcję zrobili, dokładając te różne rzeźby z opisami o szympansach. Dawniej tego nie było, także chodzimy i szukamy kolejnych szympansów. No i znaleźliśmy kolejne szympansy. Idziemy zobaczyć. No i tutaj napisali, że szympansy uwielbiają również zabawy z małymi szympansami, bawiąc się, ganiają się, no i różne figle robią. Także tu mamy następną rzeźbę z szympansami. No tutaj naprawdę jest bardzo ładnie. Kingston. Tutaj gdzieś widziałem jakiegoś łabędzia. O, tu mamy łabędzia. Chyba tam ma gniazdo, bo tam pełno piór jest. Gdzie się kąpać? Poszedł do wody. A, tam są malutkie. Widzicie? Płyną za małymi. Idę na most, zobaczę, może jest zdążę złapać. I tutaj łabędź wypłynął ze swoimi młodymi. Uczy je pływać. No. Barki przycumowane. W takich barkach to ludzie mieszkają na stałe. No, grilla to mają. Janki w oknach. Baterie słoneczne. No i tak sobie żyją na wodzie. Wiele jest takich właśnie miasteczek nad Tamizą, gdzie w łódkach ludzie mieszkają. No, można sobie nawet kupić taką łódkę. Jak ktoś zainteresowany, to tu jest numer telefonu. I sobie mieszkać. A tu wam pokażę kolejną łódeczkę, jak ładnie zagospodarowana. Teraz podejdę z tamtej strony. Będzie lepiej widać. No i taki ogródek sobie zrobili na łódce. Szukam kolejnych małp, ale tutaj nie widzę. No jeszcze przejdziemy kawałek nad Tamizą i chyba wrócimy do centrum miasta, pochodzić, poszukać. Nie wiem, czy tam jeszcze coś znajdę. No, tu znalazłem taki fajny mural.
To jest oczywiście płytkami wyłożone. No ale bardzo fajnie to wygląda. No bardzo ładnie to wygląda. Z płyteczek zrobione. Motylki, ptaszki, jelonki, sajenki i inne angielskie zwierzątka. Ok, idziemy dalej na Tamizę. O, tam łabędzie są. Idziemy do łabędzi. Poprzednio wszystkie łabędzie w Anglii należały do królowej, a teraz nie wiem, czy przeszły na własność króla. Jest w ogóle zakaz dożywiania łabędzi. One mają się same wyżywić. No i tutaj doszliśmy do jakiegoś takiego większego portu. Wejście, no ale tam nie będziemy wchodzić. No ale to chyba już jest końcówka. Zresztą nie wiem, to cały czas nad Tamizą się ciągną takie alejki, ale dalej nie będziemy chodzić. Już chyba małp dalej nie znajdziemy. Ale brama otwarta. Idę wam pokazać tego wycieczkowego. Myślę, że mnie nie przegonią. Zobaczymy. Tam jest office. Może mi się uda. O, niestety dalej jest zamknięte. No ale stąd wam chociaż go pokażę. Tak on wygląda. Chciałbym go zobaczyć, jak płynie. No dalej niestety nie udało mi się dojść. Także wracamy do miasta szukać małp. Ten statek wycieczkowy pływa tylko w weekendy. No i płynie do Richmond. Tutaj. No i powraca. Bilet kosztuje 8,60, z powrotem 11,60. O, jeszcze jedne małpy mi się schowały. Tutaj je znalazłem. Teraz poczytamy, o czym one sobie to myślą. Szympansy, podobnie jak my, uczą się od swoich rodziców poprzez naśladowanie ich zachowania. No i mamuśka drapie się po głowie i dziecko też się drapie po głowie. Ok, idziemy szukać dalej szympansów w Kingston. Dziś szympansy w Kingston zrobiły mi film w poszukiwaniu szympansów. Także miałem dzisiaj fajną zabawę w poszukiwaniu wszystkich szympansów. O, tu jest centrum handlowe, ale tam nie będziemy wchodzić. Tu mamy jeszcze taką ładną uliczkę, zakątek. Idziemy
Zobaczcie, czy tutaj nie ma jakiegoś szympansa ukrytego. Idziemy dalej szukać szympansów. O nie, pomyłka. Już miałem wracać, a tu patrzę. Jest jeszcze jeden. Tu mi się jedna małpa schowała. Co on tutaj robi? Co on tutaj robi? Zaraz zobaczymy. No więc tak, napisali tutaj, że szympanse bardzo lubią rzucać kamieniami. No i ten właśnie ma tutaj takiego kamora i rzuca. Lubiły rzucać w drzewa. No okej. Idziemy szukać dalej kolejnych szympansów. No i tutaj mamy jeszcze jedną taką ładną uliczkę zamkniętą, zrobiony deptak z kawiarenkami, restauracjami. No i mam nadzieję, że tutaj znajdę jeszcze jakiegoś szympansa. Zaraz zobaczymy. Przejdziemy do końca, coś powinno tam być. A jak nie, to pooglądacie miasteczko. Czyżby nie było? Kurde, chyba nie ma żadnej małpy. A tak liczyłem, że tutaj coś na końcu będzie. No ale niestety. O, mam jeszcze jednego. Znalazłem. Mam po drugiej stronie. Musimy przejść na drugą stronę ulicy. No okej. Idziemy do kolejnego szympansa, który znajduje się tutaj koło stacji metra w Kingston. Zobaczymy, co ten nam tutaj powie. Gościu. No i pisze, że odkryto, że szympansy mogą chodzić na dwóch nogach i było to zaobserwowane podczas epidemii polio, gdy szympansy potraciły ręce, no i zaczęły chodzić na dwóch nogach. No i mamy kolejnego tutaj mieszkańca pod mostem. Ma poduszki, kołdzy, także całkiem nieźle mu się powodzi. A tutaj wielki sklep wystawiony na zewnątrz. Owoce, arbuzy. 1,69 za kilogram, takie olbrzymie. Jest tego pełno. Chyba wyszły dzieci ze szkoły, bo coś tego tutaj dużo idzie. No ale chyba już przeszedłem całe Kingston. Także już chyba więcej małp nie znajdziemy. Wracamy. Most jest najlepszym miejscem dla bezdomnych. Tutaj mamy piękne freski na ścianach. A tutaj mamy sypialnię jakiegoś bezdomnego. No idziemy dalej szukać, ale nie wiem, czy coś mi się uda jeszcze znaleźć. Myślę, że już wszystkie znalazłem. Tu jeszcze znalazłem jakieś takie centrum handlowe. Jeszcze przejdziemy tędy. Ale chyba tutaj już nic nie będzie. O, tu takie fajne domki są.
A w tej części jeszcze nigdy nie byłem. A to jest Urząd Miejski w Kingston. No i tu jest bardzo takie historyczne miejsce. Kamień zabytkowy koronacji 7 króli angielskich. No i typowa dla Anglii zabudowa. A to rzeczka, która dopływa do Tamizy. Cathedral Bridge jest to jeden z najstarszych mostów w hrabstwie Surrey i był wybudowany prawdopodobnie w roku 1293 roku. To są 3 rybki, czyli znak Kingston. No idę wam pokazać jak on wygląda z boku, bo tutaj to za bardzo nie widać, ale tu mamy takie tajne przejście. O. I to jest właśnie ten mostek. No i tutaj ta rzeczka sobie płynie do Tamizy. A tu mamy jakieś ładne takie taką szklankę. Co to jest? O, jak tu ładnie. Przejdziemy tędy. Tutaj taka piękna oranżeria, tam kwiaty są w środku, ale chyba tam nie można wejść. Ale przejdziemy tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. Pełno kwiatów, takich małych restauracyjek. No i przyjechał nasz autobus 406 do Epsom. Czyli jedziemy, wracamy. Czyli nasza migawka 65 plus na darmowe przyjazdy działa idealnie. Nasz bilet na bezpłatne przejazdy autobusami działa idealnie. Czyli to jest po łódzku migawka na autobusy. Także możemy podróżować teraz za darmo autobusami. No niestety powiód już nie będzie taki łatwy. Chyba nie potrwa 45 minut, tylko trochę dłużej. No i jakoś bez większej sensacji udało nam się wrócić do Epsom. Nawet nie było takich dużych korków, jak myślałem. Jeśli podobał wam się filmik, subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i zapraszam na kolejne filmy z Anglii i nie tylko. Bye bye.